Partnerami kanału są sklep dla papug i ptaków egzotycznych Exotic Fly, laboratorium dla ptaków Bilgen, producent karm, witamin i przysmaków Vitapol. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz komentarza. A teraz zapraszam do odcinka. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. No. Super zarośnięta. Sa nám Bardzo mi się to podoba. udalo sa nám tam zrobiť aké dřevka, ale nie je to ľahké. Musíš im zavše dávať aké konáre, aby nehryzli tu. No, żeby nie gryzły Ale dalej. patrz, oni hryzú tyle, Jest to bardzo nič nie jedą. na zimę. Z lenistwa. Tak. Počkaj, daj si jakieś ože. Ale rozumiem, że kiedyś to były 3 woliery, tak? Bo widzę, że 3 wyloty. Nie. Nebylo, ale to tylku máme tak zrobené, aby bolo svetlo vnútri, Aha, vieš. okej, żeby było światło, dobra. No, Ale krásne, no. daj si Super. orechy. Ale bardzo ładnie. Orechy, daj si. No, tí majú teraz 6 let. Oni sa krmia i parili sa, ale do budy nechcú. Majú 2 budy. Niektorí majú tak, že dajú vonku budu. No, tu jak by dám vonku budu, tak vieš, o 5 z rana cirkuzy nemôžem tak chovať. Zamykasz do środka, dovnitř, tak? Jak púšťam ich tak o 8, 9 víkendami. Aha. No jest to problem, nie? No, Wiadomo, nie? nechceš so susedami mať, vieš. No. A tutaj masz od razu sąsiadów, tak? Za płotem, tak? Nie, tam je voľno i potom máš. A tam dalej. No ale one jak... Ale keď sú krásne. nebylo otevřete, nebylo dreva, tak viacej kričali. Aha. A teraz, jak nebačil nic, ti pomohla tá brana. Jak ideš po ulici, jechal samochodem, zawsze. Ono od razu, tak? No, Ale bardzo ładnie. Picobello. Super to to boli. sme s No. otcom robili, s mamou, celá rodina. Tak? Lebo Ale- už som videl, že sa to trepal, víš, toto je stabilné. Čo robia niektorí v Čechách volieri, tak sa triasli. No, Ale títo sú bo to jest 3 cm. 3 na 3. 25. 25. 25. Okej. Ale sila je 3 mm. Sila tu jest 3, tak? Czy 4? 3. No. No to widzę, to na hiacyntów jest dobre. Do tych art nawet byś nie musiał takiego mieć, takiego drutu Ale może kiedyś grubego. będą hiacenty, więc. No, może będą hiacynty, nie? Kiedyś možno, coś niebieskiego. Tie sú také, oni normálne hryzú aj ten kameň, to je taký pieskovec. Aha, pieskowiec taki. I hryzú ho, im byl možno 6 let temu bol raz tak veľký. Taki wysoki I był? oni hryzú. To musi być miękki bardzo. No, on je miękki, można palcem tak do niego zaryć. Ale to tutaj włożyliście go, czy to po prostu był specjalny, tak? Taki piaskowiec, aha. No, pięknie. Żywopłot, ale powiedz, Martin, że one tego nie żrą, tego żywopłotu. Tak Tego- dotiahnu. Spletiva, vieš? Je zo šatky doťahnú, ty ho zažerú. I oni neskočia do tego. Aha, Zawsze Tak, musi tak. odrośnie w środku. No, aha.
jak wytanie, jak dalej nie idzie. No. Tak jak jest bidlo i tak samo i tu jak No, na siatce tak. siedzą, to jest do siatki, tak? Tak. Aha. Takie cwaniaki. W dzisiejszym odcinku odwiedzamy niezwykłe miejsce w Słowacji, gdzie pasja do egzotycznych ptaków trwa nieprzerwanie od niemal ćwierć wieku. To właśnie tutaj Martin stworzył hodowlę, która dla wielu miłośników papug może być prawdziwym spełnieniem marzeń. Jego przygoda rozpoczęła się już w wieku 6 lat, kiedy otrzymał swoją pierwszą parę zeberek. Niewinne zainteresowanie szybko przerodziło się w wielką pasję. Z czasem do hodowli dołączały kolejne gatunki: australijskie, następnie afrykańskie, a później również amerykańskie. Dziś po 24 latach doświadczeń, wiedzy i obserwacji Martin prowadzi hodowlę opartą na jednej niezwykle ważnej zasadzie. Jego celem nie jest posiadanie jak największej liczby ptaków. Najważniejsze są dla niego woliery pełne zdrowych, spokojnych i szczęśliwych mieszkańców. Każda z nich została zaprojektowana tak, aby jak najbardziej przypominała naturalne środowisko życia poszczególnych gatunków. To właśnie dlatego można tutaj zobaczyć rozbudowane nasadzenia, naturalne konary oraz przestrzeń, pozwalającą ptakom zachowywać się w sposób zbliżony do tego, jakie obserwujemy w naturze. Dziś zobaczymy nie tylko wyjątkowe ptaki, ale również ogromne woliery i rozwiązania, które pozwalają im żyć w warunkach zbliżonych do natury. Zapraszamy do świata, w którym pasja, cierpliwość i miłość do egzotycznych ptaków tworzą naprawdę niezwykłą historię. Tu jest arakanga jedna. Mal som Makao. 3 s týmito i oni tie sa vybrali. I tuto potom trošička začali tak byť. Ešte Ale to blady? Tak. Twój blady, nie, tak? od Nie? nich, nie. Nie, To nie. som... Na początku som mal tí dve Mhm. i oni sa zawsze zabili, agresívni boli. Nie, same do samice, Aha. čo tam uhryzol do jobu. Aha, Takže kúpime tretiu, aha, aby, vieš, mohol preparovať sa. aha, okej. Dali sme tam tu i tí razem stali spolu i tu odganiali. I ty już spokojne, nie ma problému. No, Ale tak no, jest. zobacz, ale to jest to samiczka, tak? Tak, samička. I one się uspokoiły, tak? Tak, No, się uspokoiły. biły tą i się Tak. i tego, aha, no. On był dużo agresívny samec do samice, ale teraz już spoko. Ciekawe, co? To sú ešte mladé, majú koľko? 3 lata? Aha. Tak w 5 roku? 5 lat muszą mieć, tak? No 5, 6. Niektorí čakajú 10, no vieš to. No, w Polsku miałem takiego znajomego kamrata i miał 10 lat w Makao i czekał, słuchaj, i mówi, nie, to już 10 lat, nie, to już starczy, prodaję to. No i dał ogłoszenie, inzerat dał na internet, słuchaj, one mu wejce zniosły. Ona zniosły wejce, jak on tylko dał inzerat, rozumiesz, na ten, na internetu, że chce je sprzedać. No. I dwa młode miały. V Kostarike som ich že videl, to bola masakra také tiež. Som byl tiež tej na roveri i som mal pauzu, přervu, nie? Aha. Pijem vodu i coś pada mi na hlavu z dreva. Pozri mi tam arkangely, také ořechy, také mandle dziwne. Tak? No. To jest dobre. Fajne, fajne. Ja byłem w Amazonii, wiesz, ale widziałem, ale jak leciałeś, to się słyszałem. Bo widziałem je, słuchaj, to były takie, wiesz, takie kropki. malutkie. Takie malutkie, tak jak te wróblec tam lecą. Takie maleńkie były, wiesz, jako słyszałem tylko ara, a wiesz, jak wrzeszczały na tym niebie. Także ciężko w tej dżungli to było zobaczyć. Choć twarzą hodowli jest Martin, sam podkreśla, że nie osiągnąłby tego wszystkiego bez swojej rodziny. Szczególne miejsce zajmują tutaj jego rodzice, którzy nie tylko wspierali go od najmłodszych lat, ale również sami pokochali świat papug. Dziś wspólnie tworzą zgrany zespół, dla którego dobro ptaków jest najważniejsze. To właśnie dzięki rodzinnej współpracy udało się stworzyć miejsce pełne życia, gdzie doświadczenie, pasja i codzienna troska o zwierzęta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Tu jeszcze puste. Puste? Nie może być puste, To nie no, Dużo pustych klatek jeszcze musimy. Jak? mady. Może być mady, trichy. No, to musisz coś tam. Tu też puste. Jak?
Jak puste? No to jak takie krasne woliery, no ludzie, nie mogą być puste. Co tutaj będzie? To damy, ty to damy. Madi? Nie wiem. Pozeral som ešte tie okuliare na tých kakadu. Nebeské No, oči. optalamiki. Tak. Nie wiem, zobaczmy. No, jeszcze. a kolik to stoi? To 11? Co słyszałem? No, 10, tak, 11, 11, 12, 10. 10. Ten ma to. Ale všetko majú dokrmené. Ja nechcem ručne, vieš? No, Ja ale som to sa nie. povedal, čo mi, ale to Ja ťažko. nie wiem, czy ty kupisz w Europie to naturalny odchód. No, Martin szczególną uwagę przywiązuje do naturalnego wychowu młodych. Jego zdaniem najlepszym sukcesem hodowlanym jest widok rodziców opiekujących się własnym potomstwem. Sztuczny odchów traktuje jedynie jako rozwiązanie awaryjne, stosowane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Kapturnice. dve jajka. No i včera som tam byl v budce i som patrzył čisté. Vybral som ich von. Čisté, neoplodnené. No, no, no. Ale mladé ešte tiež majú koľko? 3 roky. Aha. V minulom roku zniesla jedno jajko, vysadila. Tiež čisté. Ale są agresywni? Fú, Nervy, nie? masakra. No bo ten kamrat ma to i właśnie no, jest problem u tych Nemáš, ptaków. ale na samicu on do budy zaženie, je spoko. Ale ja by som nemohol dovoliť do kladky ísť. Ty? To Nie. ára, to je spoko. Toto Takie... ugryzne to tak, že masakra. Co ty mówisz? I trzymaj, i tak trasy. I najlepšie tu ide ešte za krk, no. Co ty? To jak te twoje, Kuba, te Fuskaty. fuskaty twoje szalone, nie? W przypadku dużych papug droga do sukcesu wciąż trwa. Jak dotąd pojawiły się jedynie niezapłodnione jajka. Jednak Martin podkreśla, że są to jeszcze młode ptaki. Wierzy, że z czasem również one odwdzięczą się zdrowym potomstwem. A, te inki. To A. sú inky. O, Jeden mal tak. tých 5 jajec ten rok. No mówiłeś właśnie, nie? Że No. 5 jajek miały i pierwsze zniosło na kiju, tak? Pierwsze zniosło na No, kiju, perše rozbiło. 3 znesli, tak, na zem. 3 to, a 3 na zem? 3 na zem i 2 do budy. Aha, 3 i 2, aha, okej. Ale tiež sú mladé. 3 roky mali. Dal som ich potom, jedno sme zlápali ešte do tej Aha, do šatky. tej siatki Dali sme podwieszonej. ich do inkubátoru, ale I bylo czyste. tiež čisté. No. Ale Tutaj ta przegroda to jest, żeby agresję Tak. u nich... stłumić, A tak. u nich je problém, tie peršie sekundy ju zobačí i tedy po nej ide. Jak ju nebačí, 10 sekúnd i spokojne. Aha. U nich to je tak, vieš, minúta max i Czyli potom... on musi się gdzieś ukryć po prostu, żeby ją nie Czyli widział. wystarczy, że się ukryje. No bo ty pokazywałeś mi kiedyś tę budkę, No, że ma takie też, tak do Z. też no. takie Z jakby, nie? Żeby właśnie... On patrí z vrchu, z góry, Aha. jak ju nevidí, nebačí ju, to spokojne. Zobacz, a ona może siedzieć, tak? Zobacz, jakie to są metody, nie? No ale to jest, no faktycznie, jest zawsze jakieś rozwiązanie jest, nie? Żeby... Jak som bol vo Švajcari, tak ten mal tak z góry, tak prepálené celé. Že museli tak letať do spodu, vieš? A Aha, to už... też kombinacje, No. duże kombinacje by były, nie? Tak, tak. Wołają cię do kościoła. Nie chcę tam pożyć. Jak każdy hodowca, także i on mierzy się z wyzwaniami. Jednym z największych jest zdobywanie ptaków odchowanych naturalnie, szczególnie w przypadku dużych gatunków. Nie mniej ważne okazuje się zrozumienie indywidualnych potrzeb poszczególnych par. Jak sam podkreśla, nawet dwa identyczne gatunki mogą mieć zupełnie różne wymagania. Dlatego nie warto ślepo kopiować rozwiązań innych hodowców. Lepiej traktować ich doświadczenia jako inspirację i samodzielne obserwowanie własnych ptaków. Tu sú tiežinky. Ach, ty masz dwie pary tutaj. Dwie pary inne. O, super. No, bo dlaczego tam jest puste? Bo on konkretne ptaki chce mieć. Rozumiesz? No. A nie loryski, albo tam... Dzisiaj on tutaj u ciebie zostaje, słuchaj. Nie chcesz go adoptować? Môže byť, tu je taká fajná, posledná. Tu Jest, ostatnia też jest To jest pusta. dla ciebie. Ale też jest pusta. Ona nie za mała do ciebie, nie obrócisz się. Też jest Dáme pusta. súdy na budy. Na to dávame budku, vieš, jak máš budku, No, dávaj do środku i na to položíš. Nemusíš robiť stojany. aha. Martin, ale tutaj jeszcze masz trochę miejsca, żeby pociągnąć do końca, nie? Tam musím s mamou vydiskutovať ešte, aby paprika i cibula. Aha. Vieš, I z księdzem tam jeszcze z tym, tak. bo tam jest ten
Musi, bo to jest, wiesz, niedaleko kościół. No. Tak? Let. Kolik? 33? Mladi, tamam. Mamy stary. No. Macie. Mój syn. Ej, A, masz, daj mu ten palec. tu masz worek. Nie szczuj go, daj mu ten palec. Będzie krew lecieć. Zajebiste są. Piękne, no, super. Musisz sobie kupić, Bartek, w końcu. Ale nie ma ich w Europie. I już mam z Francji mi pisali, jak będziesz mać, przyjedziemy i ten, co ma na na Krecie, ten Patricio. Nascimento? No ten, jak będziesz mać, napisz mi, przyjedziemy. Ja mu napisałem raz informację, pytanie, czy by nie chciał, czy by nie był zainteresowany, bo on tam takie ma te czerwone Arizona, no Meksyka, nie ty. Meksykanki, nie? Czy by chciał się pomienić, wiesz, na Tanygnatusy może, ale nic mi nie odpisał. Wtedy jeszcze byłeś za niską ligą. Ja sam spotkał na tym bali, kiedy sam tak spokojnie. No wiesz, no widać, no i widać, efekt widać, nie? Uważaj, bo dziura to jest. To są z tych VR-ových, Deraptius, no i puste, nie? I tu byli Kapturnice, nie? od Inko, od Kakadu, tak też byli puste. Za rok będą zapłodnione. Można. Jak my przyjeżdżamy, to rok później wszyscy mają pełno dzieciaków. Nasyjcie szczęście. Wszyscy są zadowoleni. Tak. No i jak som ci gadal, do tych granul dałem gdzieś olej, wiesz, taki z A, kokosowy. to co mówiłeś, no. Albo tu ostro Ale to co to pestre. jest? To Olej. Aha, olej. Taki i to Koko- chudam na kokosowy. tepło i on się rozpuści, wiesz, ty A, kokosowy. okej. I do granul. Te granule. Ale ty, tylko dla ar. Okej. Ty potrzebuj tłuszczu. Ale mówimy o tym Jurbaro, tak? Że tak mieszasz sobie, tak? Ale nie tak, co drugi dzień możemy zjary. I tu je ostro pestrec, to taki bodler, takie na pieczeń. Na wątrobę, tak? Na wątrobę. No. To co też ten Tak, tak, tak. Lubomir też tam stosował. To nie? jest wyciąg z ostropestu. I to jest olej, wiesz. Olej, okej. Jest olej, no. Kto za to płacił? To jest pełna profeska. Ty? Ty? Kto za to płacił? Pieniądze? Ty? Ty to? Czy on? Prawda? Aha. Kto za to płacił? To są te ararauny. Tutaj super. Czyli tutaj ararauny mają. Mają jedną budu, taką horyzontalną. I tu mają taki peń, możesz z vrchu chodzić. Ale tutaj ary teraz się takie bolą, nie? Te chyba. No. Te wszędzie jak widziałem to takie Tutaj leżące. dajú tu už 2 leta, no nechceš do nej ísť, Nie sme wiesz, že? spróbovali takú. No zobačíme. A kamerę masz tutaj w środku, tak? Tu jest jedna, no i tu sú po na scéne ešte. Aha, po całości, okej. No. Martin, takie widzieliśmy, byliśmy u takiej Marii ostatnio, tydzień temu, 2 tygodnie Ukrainka, temu. nie? Ta Ukrainka. I ona, Tak. wiesz, ona zrobiła ten wnitry otwór, postawiła ona na te branches, jak się to na kanapie. bidla, nie? Takie poprzykręcała do budki. Zaraz ci pokażę, mam to I nagrane. tam była tiež dziura. I one sobie, wiesz, zaczęły dziurę robić same, nie? I wiesz, zaczęły wchodzić do środka, wiesz? I sme tam, počkej, nie zobačíš chyba, tiež tam je, dali sme také borovice, to sosny. Aha, A pri takie to- deski takie, nie? No tak, z boku, vieš. Aha. No hryzu, ale ešte nic, nie wiem, no. Chyba ešte trocha počekať. Harmonizujú, vieš, krmia sa i parili sa. Jak się pożyli, to trzeba czekać, nie? Chyba. No, Cierpliwość, no. No właśnie. tak. To idź przodem, bo znowu ja tu jestem widoczny niepotrzebnie. No, ogólnie ostatnio masz parcie na szkole przed tej kamery. Tu je tá moda Arakanga ešte. A to jest ta moda. No. Patrzysz, przyszły do Jezu, jak nas. czyściutko tutaj. Dzisiaj byliście?
Dzisiaj nie, patrz, jeszcze jest nagryzane. No ale nie, no, słuchaj, no po prostu wygląda tutaj jakby... w domu w łazience, no. Jakbyś wczoraj to wybudował. No właśnie, tak. Tu jest ta para. Jeszcze nie mają budy, no jeszcze młode chyba. Następny rok im Ale- niech się przyzwyczaja. No chodź. Piękne są. Ara. Ja rozumiem, że to są ręczne Chodź, chodź. kamiole. To już jeszcze samca musicie kupić. Ta no. jest i ten jest dziki. Okej. Ale przyzwyczaił A się. kolik to ma? Tak. Pamiętasz? Tata, 2 roki. Też, no, Mlada, no, mlada, no, mlada, no. no. Ty to mają 4, 3. 3 albo 4. Mhm. A, hej, hej. Piękny. Zasuba Piękny orecho, jesteś. Piękny. prairie. A, orzechy? Tak. Ale samiec jest większy. Idzie tych orzechów, nie? Fu. Tak. Ile byś nie dał, tyle zjedzą, nie? 40 kg spadnie za rok. Ja temu hiacyntowemu to daję tak 10 nawet daję. Mandle daję. Oni te Brazylijski. hiacintowe krmia, väčšinou, že 80% sú ožechy u hiacintových. No. Było to pusto jeszcze. Oj, ostrożna. Tutaj puste. To jest normalnie skandal. Nie, to tak nie może pusta. być. Tu jest ten wierowy. No, on teraz To jest będzie. ten dzikus. Ale to fajne, teraz światło jest, mega go widać fajnie. No. Bartek, kiedy je kupisz w końcu? I tam samiczka może zabrać się. Na razie nie zamiaruję. Ale zajebisty kolor. A tam zazdrośnica chodzi. Tu są te inki. To ciężka ta buda, nie? Ciężka. mają tu budu tak sprawiedliwie, że No. tak je ten peň. I są doski tak zbite znútra. Waży Ty musel 30 kg. tak dohodli. A No, właśnie on taka nie ma- zetka, taka zewidział. Tak. Czyli to jest Tak? kwestia Nie, jakby pieniądze. spać, żeby Tak, po tak. prostu... Jak ona siedzi na dole, żeby on ją nie widział z góry, tak? Tak, bo jak baci, może mu tam coś No. w głowie. Że on będzie lał ją będzie. Tak, no. I potem są na inzercji przedam samca No, nieagresywnego. tak, tak. My właśnie mówiliśmy, gdzie Bartek Nie chcę. byliśmy, Proszę. gdzieś byliśmy na giełdzie i mówimy, że same samce Alp, nie? I zastanawialiśmy, ile mają samic ze sumieniu, nie? No i tam w dole mają tiež takú dosek zbite, že ak ho bude goniť po zemi, ona tam behne i tam sa Aha, môže tam môže schovať. vejsť, aha. A zawsze máme dużo tých galónží, aby tam mala také ukrytie. No. Ale buda, ta Jak buda... ciężkie, fu, to był też, no. masakr tam dostać. No. Ja, manžel a dcera tam dávali. Dali. W czterech to wkładaliście. Traja. Ja bym z Kubą nie mógł włożyć, bo byśmy się już nie zmieścili tutaj. To sme dávali kolesa a Na sme opony, to vieš? takto- Na pneumatiky. No. Filipińskie, chyba to pyrgie. Jako? Tak? Chyba to HM ma tu Tak, pyrgie. tak, chyba 5 párov mal. I tiež mal také z dosek zbité, jak goní samicu, sa môže schovať. I on mal ze stropu na půl volieru. Masz blokadę na wkrętarkę. No, Oni to otvárali. Otwierały? Kam boli to von. To otvorili. No. Alebo vytiahli. Aha. One same, te ptaci? No. počkej. A to môžeš povedať tam z vrchu, keď ide, vidíš, tá samica tak prejde. Jajeczko jest. No to mali podkład. Podkładka. Patrz, z vrchu, jak tam ta samica ide, vidíš? A kurde, no. No ciekawe to. No samiec nie widzi, nie? Tak. Tak. Chyba ona siedzi na dole. Co trzeba nakombinować, nie? Straszne to jest. A jak jest w naturze? Nie? Jak w naturze, nie? W przyrodzie jak jest. No. Nie? To się samce chyba się biją. Samce się biją. A co, samiec nie atakują? Tu jest przygotowana na Loris jedna kладka i tu jest, patrz, kanalizacja, jak coś Można. Okej. kiedyś. No to jest, słuchaj, to jest bardzo dobry pomysł. Ale co jest? No bo to jest pod lorysy przygotowane. Tu je, vieš, tu je kanalizácia dole. A, kanalizacja. Jakieś. Atra Insignis?
No, presne tie sú pekné, tie červeno-čierne. Ale to jest drogie, nie? Kilo. 5 euro. 5 Ale za 4 kupisz, za 4,5 kupisz. Kuba ma dwie pary masz, nie? Nie, ja mam jedną. Jedną masz, aha. Ale blade, nie? Blade masz, tak? 2 lata mają? Do jego ulubionych ptaków należą również przedstawiciele rodzaju Deroptyus oraz majestatyczne kakadu białe, które od lat fascynują go swoją inteligencją, wyglądem i charakterem. Lista marzeń hodowlanych jest naprawdę długa. Martin chciałby w przyszłości wzbogacić swoją kolekcję o kakadu niebieskookom. Rzadkie gatunki z rodzaju Pionus, Pionites leucogaster, legendarne kakadu palmowe oraz kolejne gatunki ar. Za jeden ze swoich największych sukcesów uważa wielokrotne powtarzające się liczne odchowy stokówki. Miało to miejsce około 15 lat temu, w czasach, gdy gatunek ten należał do prawdziwych rzadkości. Nawet obecnie spotykany jest stosunkowo sporadycznie. To właśnie takie momenty pokazują, że cierpliwość i odpowiednie warunki potrafią przynieść imponujące rezultaty. Tu sú barvinky, bielobruchy. Marcin mówi, że paralęgowa, ale jakoś czasami mi się nie chce iść na lęgi. No tak, co 2-3 roky niečo odchovajú, ale nechcú sedieť na jajkách. Bo sú také dużo stresové i musíme uvažať, keď majú jajca, że nie chodzi tu dużo i po cichu. Okay. Że uciekają od razu z budy. Czyli bardzo płochliwe. Tak, tak. Wśród wszystkich gatunków szczególne miejsce zajmują Neofema splendita, czyli łąkówka wspaniała. Te niezwykłe barwne papugi towarzyszą Martinowi od ponad 20 lat. To właśnie z nimi wiąże się wiele wspomnień i hodowlanych doświadczeń. Zachwyt budzi zwłaszcza samiec w naturalnym ubarwieniu, który zdaniem Martina należy do najpiękniejszych przedstawicieli australijskich papug. 4 młode. Co to jest? A tiež budky, no Trojka jak sa tu má. przyjechajú To cudzí jest ľudia, sojka. Aha. dostanú strašák. To jest dysko kambura, bo tak podobna. Podobné, no. Také biele. Kamera taká Toto sú tiež barvinky. Czarnogłowe. Tak, v budce tam sú dve młode. No i zawsze tú budku otvoria, tí starí. Tak hniezdia. A dlaczego? No tak, oni my dávali také metaly, zawsze co zhryzú i tak oni sa im ľubí mať odšveté. Czyli lubią mieć duże wejście. Tak, tak. I młode wtedy szybciej wychodzą z budki. Tak, no. I one tędy wchodzą? Właśnie ten dołem, tak? Albo coś dziuru si zrobia z boku. No tak budka to tak jedna sezona i musisz drugą. No. A byliśmy u Lubomira i właśnie miał te ptaki, te chyba, nie? I, te. I miał właśnie tę dziurę do budki i nie chciały wchodzić. Przez 2 lata nie wchodziły do budki. I wiesz co zrobił? Dał im na tą dziurę, dał im naturalny, Korę. Taki na- kawałek na- kory z wejściem. naturalny pień taki. Wiesz, taki kawałek mały. Na to nałożył za 3 minuty mówi. Już byłem w od środku. razu. 3 minuty. Tie tiež pusté, to sú také samé jak dole, ale teraz tam majú jednodňové mlady. Čakaj, Ale barwinki? čakaj, picham. Čuješ trochu? Aha. No jak przyjedzie cudzy człowiek. Słuchaj. Tu jestem ja. Znowu niestety. Najpiękniejszy. Zapraszam dalej. Proszę. Tu sú rozely, tie majú dve mlady. Tutaj wolne. Tu sú tiež budky, to je voľné. Tu sú kakaríky žlté, tiež sú, tie majú jajka. No to má mladé dużo. Ale one mają potężne woliery, jak na papugi modrolotki, nie? No. Tak, one są na pewno szczęśliwe. Byli jakieś takie ptaki, čo sme začínali. Sentyment. No i že nechce si dávať preč. Cože jaký starý má, neviem, 15 let, zdechne, tak no i kúpiš druhý, nepredáš toho. No. No i już to tak idzie. Znaczy, no, my to znamy, bo my nie sprzedajemy ptaków, tylko kupujemy. No, zwłaszcza My ja. mamy coraz więcej i to jest Zwłaszcza problem, ja. nie? Zwłaszcza ja. Ty to już w ogóle, nie? Podczas naszej wizyty mieliśmy okazję poznać nie tylko samego Martina, ale również całą jego rodzinę. W
tym jego rodziców, którzy od lat wspierają rozwój hodowli i aktywnie uczestniczą w opiece nad ptakami. Razem z Bartkiem zostaliśmy przyjęci niezwykle serdecznie. Od pierwszych chwil dało się odczuć, że trafiliśmy do miejsca tworzonego przez ludzi z pasją i otwartymi sercami. Atmosfera była tak przyjazna, że czuliśmy się bardziej jak w odwiedzinach u dobrych znajomych, niż podczas nagrywania materiału. Takie spotkania pokazują, że hodowla papug to nie tylko piękne ptaki i imponujące woliery, ale przede wszystkim ludzie, którzy wkładają w swoją pasję ogrom pracy, wiedzy i zaangażowania. Za tę gościnność i możliwość poznania całej rodziny Martina jesteśmy bardzo wdzięczni. Choć papugi są nieodłączną częścią życia Martina, istnieje jeszcze jedna pasja, która od lat zajmuje wyjątkowe miejsce, czyli podróżowanie. I nie są to zwykłe wyjazdy turystyczne. Martin wybiera wyprawy, które pozwalają mu poznawać przyrodę, lokalne kultury oraz obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku. 4 lata temu wyruszył samotnie w niezwykłą podróż rowerową przez Amerykę Środkową i Południową. Trasa prowadziła z Kostaryki przez Panamę aż do Kolumbii. W ciągu niemal 3 miesięcy pokonał około 3200 km, przemierzając jedne z najciekawszych przyrodniczo regionów świata. Możliwość zobaczenia papug w ich naturalnym środowisku była bezcennym doświadczeniem i źródłem inspiracji do dalszego rozwoju hodowli. Także w tym roku Martin ponownie wyruszył w drogę, tym razem wraz ze swoją partnerką. Wspólnie przemierzyli trasę przez Kolumbię, Ekwador oraz słynne wyspy Galapagos. W ciągu miesiąca pokonali około 1500 km, odkrywając niezwykłe zakątki Ameryki Południowej. Jasne, lepšie slnko. Tak, no. Який ти грозний. V kuchyni takáto krásna rakanga. To właśnie te podróże pokazują, że dla Martina papugi nie są wyłącznie częścią hodowli. To fascynacja całym światem przyrody, która prowadzi go tysiące kilometrów od domu, w miejsca, gdzie może podziwiać te niezwykłe ptaki dokładnie tam, gdzie powinny być, czyli w ich naturalnym środowisku.